Cześć, witamy ponownie na naszym kanale Family Hiking. Dzisiaj jesteśmy znowu w lesie, chociaż na przestrzeni 2 tygodni zmieniła nam się trochę pogoda, bo jest cieplej i śnieg, który był piękny, stopniał. Dzisiaj jesteśmy na Śląsku, w pobliżu Halemby, Mikołów. Co tutaj robimy? Badamy odcinek obszaru warownego Śląsk, czyli takiej polskiej linii Maginota, linii umocnień z 1939 roku. Odcinek mikołowski, Mikołów południowy. Co ciekawe, tutaj jest taka pozycja polowa nad Jamną, rzeką, która jest częścią tego odcinka. W skład w ogóle tego odcinka mikołowskiego wchodzi 17 bunkrów, schronów. Dzisiaj byśmy je nazwali o różnym przeznaczeniu. Schrony głównie dla broni ręcznej, ale o tym powiemy więcej, o technikaliach. Natomiast co jest ciekawego w tym miejscu, jest to jeden z najbardziej tajemniczych, niezbadanych, ukrytych bunkrów obszaru warownego Śląsk. Bez całym środku lasu, nie wiedzie do niego żadna ścieżka, trzeba zboczyć ze szlaku, ale warto, bo jest taki trochę dziewiczy. Dzisiaj są z nami, jesteśmy w komplecie, są z nami nasi najmłodsi eksploratorzy. Halo? Halo, halo, dzieciaczki. Cześć. Cześć. Jak się bawicie? Fajnie. No, póki co nastroje dopisują, także idziemy. Na razie musimy tego bunkra poszukać, trochę pomagać GPS, ale łatwo tutaj pobłądzić, bo no sami zobaczcie. Chcemy dotrzeć do bunkra, mamy latarki, wejdziemy sobie do środka, zobaczymy, co się zachowało, jak on wygląda. Jest dość duży, bym powiedział, jak na polskie warunki, ale nie z tych największych. O całym bunkrze powiem za chwilę, natomiast będzie się działo, bo kolejna wyprawa, szukanie tajemnic w głębi lasu, to co lubimy najbardziej. Także bądźcie z nami. Dalej szukamy tego schronu, mimo tego, że byłem w tym miejscu 2 razy, za każdym razem o innej porze roku i to wygląda po prostu inaczej, to poszliśmy za daleko. Nic z tego, że mamy mapę, naprawdę ciężko jest znaleźć tę drogę, mapy też nie są dokładne. No ale wygląda, że jesteśmy na dobrej drodze. Chciałem tam dotrzeć jeszcze zanim się ściemni, żeby coś więcej pokazać. W ogóle teren fajny, bo tutaj wszędzie są jakieś umocnienia ziemne. Popatrzcie sami, no po prostu co rusz to leży, czy jest zbrobione. To są po prostu dawne okopy strzelnicze, a tutaj najprawdopodobniej jakieś stanowiska dla RKM-ów. I to najpewniej jest właśnie z września 1939 roku. Zresztą przy tym bunkrze też się zachowały transzeje, także o tym opowiem więcej. No to ewidentnie rów strzelecki, jakieś stanowiska obserwacyjne, ogniowe i tego jest dużo, naprawdę. Dzieci tam na horyzoncie wkręciły się w sprzątanie lasu, jakieś śmieci niosą, ale to dobrze. Także jeszcze chwilę musimy iść i zobaczymy się na miejscu. Tak może
tytułem wstępu, o co chodziło z obszarem warownym Śląsk. Pewno część z Was się już z tym spotkała. Ja na początku filmu użyłem określenia polska linia marzinota, oczywiście trochę żartując, ale było to największe, co mieliśmy, jeśli chodzi o umocnienia graniczne i stąd też ta analogia. Chodzi o to, że w latach 1933-39 tutaj na terenie Śląska, gdzie był okręg, obszar przemysłowy, poza tym Śląsk odzyskany w dwudziestoleciu międzywojennym, powstania śląskie, dość mocno taka ideowa sprawa, propagandowa, strategiczna, no, musiał być zabezpieczony. Od 1933 roku, co się dzieje, dochodzi Hitler do władzy, zaczyna bardzo dużą ekspansję, czy już zapowiada ją, więc Polska się przygotowywała i te fortyfikacje na linii 60 km, to jest około 180 obiektów, zostały budowane. Praktycznie zaczęto w 1933, a kontynuowano do dnia wybuchu II wojny światowej. Nawet część tych bunkrów jeszcze jak przychodzili Niemcy była obłożona sianem, po prostu to schło takie były, no część nie została w ogóle ukończona. O co chodzi z tym odcinkiem mikołowskim? Tak jak mówiłem, 17 obiektów i kilka jakichś takich linii, prawda, czy obszarów. I tutaj między innymi ta pozycja polowa nad rzeką Jamną nam się pojawia. To jest, mówiłem, najbardziej tajemniczy odcinek obszaru warownego Śląsk. Nie zachowało się dużo dokumentów. Był budowany jako jeden z ostatnich, czy praktycznie ostatni. Dlaczego? Sytuacja zmieniła się w marcu 1939 roku. Hitler zajął Czechosłowację, więc pojawiło się zagrożenie od południa. Ten odcinek trzeba było wzmocnić już wtedy, na początku 1939. Saperzy przystąpili tutaj do budowania jakichś umocnień polowych, stąd też najpewniej mamy te transzeje, te rowy strzeleckie tutaj przede mną. To doskonale widać się zachowało. No chyba, że to są jakieś pozostałości z 1944-1945 roku, gdzie Niemcy się też mogli bronić, bo część tych bunkrów obszaru warownego Śląsk była wykorzystywana. Znam kilka, gdzie są dobudowane bunkry Kocha, czy Niemcy zrobili. Ale nie spotkałem się z żadną informacją, że linia Sztelą tu przebiegała, więc 90% zakładam, że to są polskie rowy strzelnicze, po prostu umocnienia, które też na prędce budowano dla piechoty. Powstaje szereg tutaj różnych obiektów hydrotechnicznych, tak byśmy nazwali, jakieś tamy śluz, oczywiście drewniane, one nie przetrwały do dnia dzisiejszego. Chodziło o to, żeby ten teren móc też zalać, wykorzystać tutaj tą rzekę, która płynie, ukształtowanie terenu. Głównie bunkry, które tutaj budowano, były do obrony przed piechotą, do zwalczania czołgów, broni pancernej, miały służyć armaty. Tutaj między innymi szyb Artura, też taki odcinek, były garaże dla armat przeciwpancernych, które miały czołgi niszczyć. Tutaj nie były tylko stanowiska CKM-ów i RKM-ów. I praktycznie ten odcinek budowano do przedednia wybuchu II wojny światowej. Tak naprawdę prace murowane, bo na początku dlatego też się przyjmuje, że jest to pozycja polowa, gdyż miały być te zabudowania czy obiekty militarne o charakterze ziemnym, ziemnodrewnianym. Nie przewidywano murowanych czy betonowych, żelbetonowych. O, tutaj świetnie widać ten rów strzelecki. Dlaczego? No raz, że czas takiego bunkra, schronu nie stawia się z dnia na dzień, a dwa, że pieniądze. I dopiero gdy zdobyto fundusze w połowie, tak naprawdę koło maja, czerwca, lipca nawet 1939 roku zaczęły powstawać te bunkry. Z tego co wiem, tutaj to jest jeden z cięższych schronów. Jest ich tutaj kilka, tak jak mówiłem, 17. Nie zwiedzimy wszystkich. Chciałem pokazać ten, bo jest on najbardziej tajemniczy, najbardziej ukryty. Ciężko go znaleźć, a przez to najmniej zaśmiecony, najmniej zdewastowany. Jakieś jeszcze tam artefakty może uda nam się znaleźć. Natomiast nie było tutaj działań bezpośrednio, chociaż na ten teren 1 września poszedł dość duży atak Wehrmachtu. Tutaj pozycja Wyry, tak zwana bitwa pod
bunkrem Wyry, chyba tak to się nazywa, miała miejsce całkiem niedaleko stąd. Polacy dzielnie się bronili, natomiast później 2-3 września się wycofali i zostawili te pozycje. Także tak naprawdę OWŚ, Obszar Warowny Śląski, nie spełnił swoich zadań. Tutaj proszę, widzimy, jak się ten rozgałęzia nawet. No dobra, ale czy jest bunkier? Czy udało nam się znaleźć? Tak, udało się, mimo że pobłądziliśmy. Przede mną, nie wiem czy widzicie. Dokładnie tam, obrośnięty dodatkową mchem, więc praktycznie niewidoczny. Byłem tu kiedyś w lecie, mimo GPS-a błądziłem. Z ciekawych doświadczeń spotkałem dzika, więc było bardzo fajnie. Znaczy on uciekł na szczęście, więc ja nie musiałem. Teraz w zimie, mimo że jest nie taka bogata szata roślinna, ciężko wypatrzyć, naprawdę. Z tutaj drogi leśnej, która idzie, praktycznie niewidoczny w tych zaroślach, ciemny, porośnięty mchem. Dobra, przyjrzymy mu się z zewnątrz, opowiem coś o konstrukcji i zobaczymy, czy uda się wejść do środka. Dobra, zanim sobie jeszcze zbadamy ten schron, to ostatnio bardzo mi się spodobał geoportal, bo dużo można z niego wyczytać rzeczy, które są ukryte, niedostępne czy zarośnięte. I żeby nie być gołosłownym, popatrzcie sami, gdzie się znajdujemy. Dobra, może zgaszę tą lampkę, bo się odbija. Dobra. Ale żeby nie być gołosłownym, widzicie? Niebieski punkcik my i doskonale widoczne obok nas załamane okopy, poniżej jakiś wąwóz, tam jest poniżej też rzeka, także doskonale widać, jaki ten teren był przeorany przez człowieka. Dobra. Obejdziemy sobie ten schron, a później zobaczymy w środku. Trochę przyświecę, bo już się robi ciemno. To jest schron, który błędnie jest nazywany blockhausem. Też możecie się spotkać z taką opinią, że jest to blockhouse. Blockhouse to raczej były takie ciężkie schrony pancerne, które były budowane gdzieś z tyłu, które miały być taką ostateczną linią obrony. Ten tutaj tak naprawdę jest od południa na początku tej linii. Stąd też mówię, nie do końca by się to wiązało z tym, że jest to linia umocnień taka polowa, gdyż bardzo ciężki schron jak na coś takiego, natomiast być może przez to, że nie była dokończona, mylnie jest nazywana, też ta numeracja tutaj jest dość umowna. Być może po prostu to miał być jakiś oddzielny odcinek. Tak naprawdę to bardziej jest coś na zasadzie ostroga, czyli schronu bojowego przeznaczonego do prowadzenia ognia okrężnego, czyli z kilku stron, jak widzicie, te szczelnice tutaj potężne są niemalże z każdej strony zamurowane, prawdopodobnie po wojnie, ale widać, to akurat jest chyba coś innego, zobaczymy co jest ze środka. Natomiast to są strzelnice. Ogień okrężny, czyli przynajmniej z 3 stron on się mógł bronić. Typ odporności C lub D. Spotkałem się z obiema, dlatego je tutaj podaję. Czym by się to różniło? C, grubość ścian narażonych 1,20 m, D 1,50 m. Bardziej bym się, i stropu tak samo, bardziej bym się skłaniał do typu D. Nie będę mierzył tych ścian. Natomiast ściany wewnętrzne albo 80, albo 90 cm, w zależności od tego, czy jest to C, czy D. Także tym się różnił. 13 żołnierzy
stanowiska czy CKM-ów, 1 albo 2 ręczne karabiny maszynowe, wyrzutnia flar oświetleniowych, nie mało reflektorów i zrzutnie granatów. Te detale zobaczymy sobie w środku, a luknijmy sobie jeszcze z zewnątrz. No i doszłyście. I proszę, godne pochwalenia, dzieci sprzątają las, tak? Tak! Klub miłośników lasu. Bardzo fajnie. To się chwali. Na każdej wyprawie pozostaw po sobie tylko odcisk buta, prawda? Tu wejście, no mówię, na pewno 1,5, bo strasznie gruby strop, więc to już widać, że raczej D. Dobra, szybko go obejdę bez mojego gadania i uderzamy do środka, bo to jest najciekawsza rzecz. Przez te zamurowania z zewnątrz obrośnięciem chemno praktycznie nie widać tego bojowego charakteru, ale wierzcie mi, jakbyśmy tutaj podchodzili w 39, to nie doszlibyśmy tak blisko. Tutaj jeszcze jakieś potykacze, zasieki, siatka maskująca u góry. No, bardzo, bardzo wydajny jak na tamte czasy obiekt. Co ciekawe, nie posiada kopuły pancernej. Czemu nie zrobiono? Prawdopodobnie czas i koszty. Takie kopuły były bardzo, bardzo kosztowne. Dobra, wchodzimy sobie. To na zewnątrz najpewniej to jest wentylacja, a tutaj też zamurowana, nie widać, strzelnica obrony wejścia. Co ciekawe, on w środku chyba nie miał, nie ma strzelnicy chroniącej wejście, więc tutaj mogły być nawet drzwi pancerne, a nie krata. Przeważnie była krata i po prostu się wchodziło i nadziewało się na karabin maszynowy, ale tutaj zamurowane ochrona wejścia, czyli każdy, kto podchodził od tyłu jakby. Dobra, wchodzimy. Ktoś tu zrobił drzwiczki, małe wejście. Okej. Tu przedsionek, prawdopodobnie jakaś taka część socjalna. I wchodzimy tutaj. No i serce bunkra. Tak jak mówię, potężne, zainstalowane stanowiska dla ciężkich karabinów maszynowych. 1, 2. A tutaj, tak jak mówiłem, jest ta zamurowana strzelnica ochrony wejścia. Tutaj taki szczegół. Co to jest? Nic innego jak rury komunikacyjne, czyli coś na zasadzie takich lunet, gdzie po prostu można było z innymi bunkrami, tam jest kolejny bunkier, schron, można było się po prostu komunikować za pomocą jakichś świetlnych sygnałów, a tam jest Olcia. To nie wiem, co to jest, jakaś studzienka techniczna, ale trzeba uważać, żeby nie wpaść. A tutaj mówię, potężne lawety na umocnienia na CKM-y. Co to jest to tutaj? Nic innego jak najpewniej zrzutnia granatów, czyli jeśli by ktoś podszedł pod sam bunkier, to wyrzucało się granat i się go raniło, a tutaj najpewniej wyrzutnia rakiet oświetleniowych. No wiadomo, taki bunkier musiał się też bronić w nocy. Po prostu rozświetlało to, nie miał reflektora. To nie wiem, jakiś wywiecznik, może odprowadzenie gazów prochowych, nie wiem. A tutaj kolejne, tutaj były CKM-y. 3 CKM-y, 1, 2 i 3 był tu. Tutaj akurat wycięte już przez złomiarzy. No i tutaj tak samo. Zrzutnia granatów, wyrzutnia rakiet. I tutaj tak samo. Także widzicie, z tych 3 stron on był najbardziej chroniony. Prowadzenie tego ostrzału okrężnego. Jest tutaj izby bojowe. To nie wiem, co to jest. Albo skrzynka jakaś elektryczna, albo raczej nie na telefon miejsce, bo to było zamykane. Więc może jakieś bezpieczniki. No wiecie, to co mówiłem, to jest wyrzutnia rakiet, Renia, wyrzutnia rakiet oświetleniowych do góry, a tutaj zrzutnia granatów. Moja
I ostatnie pomieszczenie tego bunkra to mi wygląda na izbę załogi. A to jest chyba, to też chyba była strzelnica, ale wygląda jak podwójne drzwiczki na wyjście ewakuacyjne. No wiadomo, no taki bunkier mógł ulec zniszczeniu. Tutaj się zachowała rura chyba wentylacyjna, nie komunikacyjna, bo nie było wieżyczki pancernej. Mały schron, ale sami widzicie, że dobrze utrzymany. Nie ma tu jakichś śmieci, syfu, nie jest wilgotno. Może nawet ktoś dba, dlatego te drzwiczki tutaj są. A tutaj taki ciekawy szczegół, ja o tym mówiłem w BAS w Gdyni. Zresztą wrzucę linka, bo też fajne tam były powojenne stanowiska artylerii. Tutaj wewnątrz wszędzie jest taka siatka. Najpewniej nie widać jej nigdzie, ale uwierzcie mi na słowo, taka siatka jest. Czemu to miało służyć? No i taki bunkier miał wytrzymać. O, widzimy tutaj z dołu też taka siatka. Taki bunkier czy schron miał wytrzymać ostrzał kalibru 155 mm. Czyli dość potężne, jak mówię, typ odporności D. Natomiast no wiadomo, że w wyniku takiego długotrwałego ostrzału te ściany mogły pękać. Chodziło o to, że taka siatka miała zapobiegać dostawaniu się odłamków do środka i ranienia załogi schronu. Taki polski patent, można powiedzieć. No a tutaj właśnie mówię, ten przedsionek, też zachowane jakieś rury. To jest chyba od tej wentylacji, co widzieliśmy na zewnątrz. To jest przedsionek, być może też gazoszczelny, czyli tutaj miała być jakaś dokonywana taka komora gazoszczelna, dokonywanie filtracji gazów bojowych. Także tyle z eksploracji w środku. Proszę. Co, udało się nam? Bez tlenu. I znów kończymy naszą eksplorację nocą. No, takie uroki zwiedzania różnych fajnych rzeczy na odludziu w środku lasu zimą, że już praktycznie o 4:00 jest ciemno, ale udało nam się jeszcze za dnia polatać dronem i znaleźć ten bunkier, bo nie było łatwo, jak widzieliście, pobłądziliśmy. Także dzięki bardzo, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się podobało. Trochę nietypowe klimaty, bo żadne zamki, tylko bunkry, ale jak najbardziej coś, co już kiedyś robiliśmy. Także dzięki bardzo, pozdrawiamy. Jak dzieciaczki było? Fajnie! A co? Zabrałyśmy śmieci. Ja się prawie wyćwiczyłam na tym drzewie. O, ja Ładnie. też. Tutaj jest obrawa dla naszych bohaterek, bo sprzątały las przy okazji. Tak. Zbierały jakieś puszki, butelki i śmiecie, które niedobrzy turyści, na pewno nie bunkrowcy, zostawili. Także super dzieci. Jesteśmy z was bardzo dumni. Dzięki bardzo za ten odcinek. Trzymajcie się. Pa, pa! Ale mi się bardzo podobało. Ej, jeszcze z blisko na mnie. Pa! Jak widać, humory dopisują, wszystkim się podobało. Uciekamy, wracamy do Krakowa. Dzięki, trzymajcie się.